Witajcie! Czy dynastia Piastów zaczęła się od Mieszka I? A może znacznie wcześniej, w czasach, o których nikt już nie pamięta. W tym odcinku zanurzymy się w najstarsze warstwy polskiej historii, a właściwie legendy. Poznamy postać Lestka, dziadka Mieszka I, którego imię jako jedno z pierwszych zapisał Gal Anonim, najstarszy polski kronikarz. Kim był ten tajemniczy władca? Czy naprawdę istniał? Czy też jego historia została ułożona w cieniu świeżo ochrzczonej Polski? Gdy Gal Anonim pisał swoją kronikę polską około roku 1113, dynastia Piastów potrzebowała szlachetnego rodowodu. Być może nie znał faktów, ale znał tradycję i umiał budować legendę. W księdze pierwszej, rozdział 5, Gal Anonim pisał: Po śmierci Piasta syn jego Siemowit objął władzę w księstwie. Po nim panował jego syn Lestek, po nim zaś syn jego Siemomysł, ojciec księcia Mieszka. To pierwszy i właściwie jedyny zapis o Lestku w źródłach bliskich czasowo Mieszkowi I. Nie ma opisów jego czynów, nie ma dat, ale imię przetrwało w ustnej tradycji lub jako element celowej kreacji. Gal nie wspomina o jego wojnach, reformach czy zasługach, ale ważniejsze jest to, co sugeruje: ciągłość władzy. Od Piasta aż po Mieszka żadnych obcych dynastii, żadnych uzurpatorów. Imię Lestek w wersji Lestko czy Leszek nie było przypadkowe. Istnieją teorie, że pochodzi od słowiańskiego rdzenia lesk, lśnić, czyli błyszczący, znakomity, lub od leść, iść, przewodzić. Być może Lestek znaczy wódz albo ten, który prowadzi. Choć nie ma pewności, warto wspomnieć, że podobne imię pojawia się w latopisie Nestora wśród imion dawnych słowiańskich wodzów Lestkowicz, co sugeruje, że imię to funkcjonowało szerzej wśród Słowian wschodnich. W późniejszych wiekach imię Leszek pojawi się znowu, na przykład Leszek Biały czy Leszek Czarny, co pokazuje, że Lestek był symbolem dawnej chwały, do której chętnie się odwoływano. Tutaj musimy być szczerzy. Gal Anonim to jedyne źródło mówiące o Lestku. Żaden współczesny Mieszkowi dokument nie wspomniał jego dziadka. Nawet Titmara z Meseburga, piszący w XI wieku i opisujący czasy Mieszka I i Bolesława Chrobrego, nic nie mówi o wcześniejszych Piastach. To może oznaczać, że pamięć o Lestku zachowała się tylko w tradycji ustnej, albo Gal go wymyślił, by wypełnić lukę pomiędzy Piastem a Mieszkiem. Jednak to, co przemawia za częściową prawdziwością tej postaci, to fakt, że Gal nie stworzył całej linii. W jego wersji jest tylko 3 przodków Mieszka: Siemowit, Lestek, Siemomysł. Skromnie i bez ozdobników. Gdyby zmyślał dla efektu, pewnie byłoby ich więcej i bardziej barwnych. Archeologia mówi nam więcej niż kroniki. W IX wieku, kiedy miał żyć Lestek, istniały już silne ośrodki władzy: Gniezno, Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo. Znajdujemy tam relikty monumentalnych wałów, spalenizny po oblężeniach i pozostałości po kontaktach handlowych z Czechami, Niemcami i Rusią. Czy Lestek był jednym z książąt tych grodów? Może władcą całego terytorium Polan? Gal tak pisze o władcach przedchrześcijańskich. Od czasów Lestka aż po Mieszka nie było w Polsce żadnego obcego panowania, lecz wszyscy rządzili się własnym prawem i zwyczajem. To zdanie ma kluczowe znaczenie. Gal Anonim nie nazywa ich królami ani książętami, lecz podkreśla, że byli to niezależni, wolni władcy, suwerenni i nikomu nie podlegli.
W takim razie kto mógł stanowić dla nich zagrożenie? Warto zauważyć, że Henryk I Ptasznik dopiero w latach 20. X wieku zaczął kierować swoją ekspansję w stronę Odry. Co więcej, od ziem Polan oddzielały go jeszcze inne słowiańskie plemiona, takie jak Lubuszanie, Wieleci i Dziadoszanie, a naturalną granicę stanowiła również rzeka Odra. Można więc przypuszczać, że w tamtym okresie bezpośrednie zagrożenie ze strony zachodnich sąsiadów nie było jeszcze tak oczywiste. Gall pisał kronikę nie tylko jako historyk, ale jako polityczny propagandista. Władcą, dla którego tworzył swoje dzieła, był Bolesław Krzywousty. Gall chciał wzmocnić jego autorytet, pokazując, że Piastowie rządzili od zawsze. Wspomnienie Lestka służyło tej narracji. Oto prawowity przodek, członek dynastii, władca Słowian, który poprzedza chrzest Polski i Mieszka I. Aż do czasu Lestka i jego potomków nikt obcy nie panował w Polsce, podkreśla Gall. To coś więcej niż genealogia, to manifest niezależności. Późniejsze kroniki, takie jak kroniki wielkopolskie z XIII wieku, wzbogacają legendę przodków Piasta, ale często już mylą postacie. Pojawiają się inni Leszki, Leszek I, II, III, wyraźnie inspirowani gallowskim Lestkiem. W okresie romantyzmu Lestek staje się symbolem przedchrześcijańskiej słowiańskiej Polski. Objawia się w poezji i dramatach jako książę sprawiedliwy, mądry, czasem nawet ostatni z wolnych. Choć nie zostawił po sobie żadnych czynów, jego imię przetrwało. Lestek to cień, imię na pergaminie, fragment zapomnianej opowieści. Czy był realnym władcą, który rządził Polanami w IX wieku? Możliwe. Czy był tylko imieniem stworzonym przez Galla Anonima? Również możliwe. Ale niezależnie od tego stał się częścią fundamentu, na którym zbudowano polską tożsamość. Dziś o Lestku nie mówi się wiele, a szkoda, bo to właśnie w takich postaciach półlegendarnych, niedopowiedzianych kryje się magia historii. One przypominają nam, jak wiele jeszcze jest do odkrycia i jak niewiele czasem trzeba, by zostać zapamiętanym. Zatem, drodzy widzowie i słuchacze, kładziemy kres dzisiejszej opowieści, lecz pamiętajcie, że w samym sercu historii często biją legendy, dodając jej barw i głębi. To właśnie one, niczym echa dawnych czasów, kształtują naszą pamięć i wyobraźnię, przekazując z pokolenia na pokolenie nie tylko fakty, ale i ducha minionych epok. Niech ta usłyszana historia przypomina Wam, że nawet w najskromniejszych podaniach kryje się ziarno prawdy, które z czasem może wyrosnąć na opowieść kształtującą nasze rozumienie świata. Zachęcam do wsparcia mojej pracy nad rozwojem podcastów. Dzięki Wam możemy wspólnie docierać do kolejnych fascynujących epizodów naszej historii. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.